Cześć, witajcie na moim kanale, który zaczyna ewoluować w dobrą stronę, bo są to pierwsze od wielu lat wakacje nie all inclusive, czyli Dubaj na własną rękę, ale z dzieciakami, więc jakby konwencja pozostaje ta sama, tak? Czyli pokazuję, jak tu fajnie zwiedzać z dzieciakami. No i na tym filmiku pokażę to, co warto zobaczyć w Dubaju, te atrakcje, które podobały się dzieciakom najbardziej, te, które trochę mniej. Opowiem Wam też, sprzedam parę ważnych takich porad, rad, jak nie wydać tutaj milion monet i generalnie jak się dobrze ustawić, tak, żeby było to fajne. A w ogóle zacznę teraz tak naprawdę, bo materiału filmowego nie mam aż tak strasznie dużo i może być tak, że wszystkiego nie opowiem, więc zaczynamy od tego, od lokalizacji. Przede wszystkim zależy na co się nastawiacie. My nastawiliśmy się na zwiedzanie. Byliśmy tu 10 dni, ale tak naprawdę chcieliśmy zwiedzić jak najwięcej rzeczy i to, co jest najważniejsze w zwiedzaniu, to linia metra, czerwona linia metra, tak? Sobie to wygooglajcie. Najważniejsze jest, żeby po prostu mieć ją w dystansie pieszym, tak? Czyli no sami to ocencie tak naprawdę, co dla Waszych dzieci oznacza dystans pieszy. Dla nas to była taka granica kilometra, żeby to nie było dalej. Bo jak komplikowała się lokalizacja, jeżeli ta linia metra, przystanek linii metra był dalej. Po prostu trzeba było dojeżdżać autobusem, a one nie jeżdżą zbyt często. Shuttle busy z hoteli są, z niektórych nie. Natomiast one są też dosyć rzadkie i nieregularne i to komplikowało wiele rzeczy, więc ta linia metra, a linia czerwona metra pozwala zwiedzać tu absolutnie wszystko. Teraz tak, sobie pomyślicie, no dobra, a po co metro można pojechać taksówką, Uberem, czymkolwiek. Nie do końca. Taksówka tutaj kosztuje mniej więcej tyle co u nas, tak? No już będę podawał w złotówkach, to jest tak około 5 zł za kilometr. Natomiast dystanse, jakie tutaj są, to są gigantyczne dystanse, po 30 km, 40 km, jeżeli chcecie pojechać na przykład z Palmy do starego części Dubaju, to jest ponad 30 km, więc taksówką zapłacicie za to 150 zł. Ale patrzeć pieniądze, tu po prostu są gigantyczne korki też, jakby one są o każdej porze dnia i nocy. Mniejsze lub większe, ale zawsze są, więc to zwyczajnie trwa kupę czasu. A to metro, ono jeździ po prostu bezproblemowo przez cały Dubaj. Ta trasa jest chyba 40-kilometrowa. To metro jest autonomiczne, w ogóle jeździ co 4 minuty i to jest po prostu najszybszy środek lokomocji, jaki tutaj w ogóle można sobie wyobrazić, więc nie myślcie o metrze, o taksówkach, nie pożyczeniu samochodu, bo to naprawdę jakby rozwali czas. I właśnie, trzeba po prostu mieszkać wzdłuż tej linii metra i wtedy jest super. Ona jest też dosyć tanie. Tutaj tak naprawdę odbijacie się, kupujecie kartę na pierwszej linii, jak wylądujecie i później odbijacie się tą kartą, ona jest również na autobusy i tak dalej, więc to jest jakby naprawdę bomba. Więc dobra, lokalizację już powiedziałem, teraz jak nie wydać milionów monet. Słuchajcie, ja zostawię w ogóle 2 linki w pierwszym komentarzu, który podepnę. I tam są dwa serwisy, z których korzystaliśmy. Jeden to jest Get Your Guide, czyli serwis, gdzie można wykupić sobie zwiedzania różne z lokalnych biur podróży, tak? I to można też zrobić na ulicy, bo to są takie budki, gdzie jest napisane travel coś tam, albo jakiś tam inny travel, ale tam po prostu te ceny są zwyczajnie dosyć wysokie, tak? Tu w ogóle wszędzie jest tak, że jak przychodzicie i chcecie zapłacić tu i teraz, to ta cena jest najwyższa, jaka jest. A później okazuje się, że ona jest dużo niższa, jeżeli sobie to wygooglacie gdzieś przez jakiś serwis, kupicie i tak dalej. Więc na Get Your Guide kupiliśmy wycieczkę do Abu Zabi na zwiedzanie meczetu i tam tych atrakcji. I ona naprawdę była w spoko cenie, a na miejscu po prostu była 2 razy droższa w jakimś takim lokalnym biurze podróży, więc to się kompletnie nie opłaca. Drugi serwis, na który się zdecydowaliśmy, to serwis z biletami. Bo znowu z biletami to jest tak, że jak przychodzicie na miejsce do jakiejś lokalizacji, to one są strasznie drogie. Że to koło, które mamy za sobą, tak? My wygoogliliśmy, że dobra, tam ceny akurat z biur podróży nie były tańsze, tylko najtańszy był bilet rodzinny dla nas, czyli 2 dorosłych plus 2 dzieci. Mówimy, dobra, oficjalna strona, no to kupimy na miejscu. I co się okazało, że oni tego biletu w kasach nie sprzedają. To jest bilet online. Na miejscu kupuje się tylko bilety po prostu indywidualne, więc dla naszej 4-osobowej rodziny to było 150 zł więcej, tak? Czyli 1/3 więcej, więc tak naprawdę szybko wzięliśmy i po prostu kupiliśmy go sobie online i weszliśmy, ale tu bardzo często tak jest i tak samo te wszystkie atrakcje, byliśmy w Ferrari World, byliśmy w Warner Bros, z lokalnych biur podróży wychodzi taniej i albo bilety jakieś takie pakietowe, typu 2 dni, 1/3 zniżki za 2 parki tam łączone i tak dalej. Ok,
okej, to jest spoko. Natomiast jakby te właśnie online biura podróży, one mają po prostu rabaty, więc opłaca się z nich kupować, tak? Dobra, słuchajcie, nie chcę, żeby się ten kanał rozbił o ceny, tak? Od Poznaniaka, czy jakiegoś Krakusa, czy kogokolwiek tam Szkota, tylko jednak o zwiedzanie, więc teraz pokazuję Wam atrakcje. Ale myślę, że taki must have przelecieliśmy. Aha, jeszcze waluta. Jak to jest z tymi walutami? Właśnie, oni mają w ogóle kurs dirhama jest sztywny do dolara, tak? Więc on się nie zmienia z dnia na dzień. Do euro się troszeczkę zmienia. Dirhama ja przeliczałem w głowie 1 do 1 do złotówki, więc to jest 1,10 tak naprawdę, ale łatwiej się tak liczy. No i co? I właściwie tu wszędzie można płacić kartą, absolutnie wszędzie, tak jak w Polsce. Więc po prostu ja płaciłem zwyczajnie kartą. W ogóle ja dużo dosyć podróżuję, mam taką kartę, gdzie ona ma zaszytą taką usługę jakby kursu międzybankowego, więc jakby ja nie płacę za tam różnicę, więc mi to fajnie wychodzi. Też polecam pomyśleć o takiej karcie, bo to są fajne karty, które się przydają, jak się dużo podróżuje. Natomiast jakby po prostu wszędzie płaciliśmy tutaj kartą i w ogóle dirhamy to właściwie wymieniliśmy tylko po to, żeby mieć na pamiątkę, bo fajnie wyglądają, bo nawet na targach mieli terminale, więc jakby to nie było w ogóle żadnej takiej potrzeby, tak? No, po prostu tipa też zostawialiśmy w euro, jak mieliśmy jakąś tam gotówkę w chacie, wzięliśmy i do widzenia, więc to nie jest akurat rzecz potrzebna. Dobra, słuchajcie, a teraz jakby lecimy przez przekrój atrakcji, a na końcu takie drobne podsumowanie i drobne wnioski ode mnie. Ok, mam nadzieję, że film będzie się Wam podobał, więc zaczynamy. Pierwszego dnia, z racji tego, że wszyscy byliśmy zmęczeni, nasze zwiedzanie zaczęliśmy od parku rozrywki dla dzieci Oli Oli. Można to porównać do takiego gigantycznego parku rozrywki Montessori, gdzie były dwie części. Wystawa stała i zmienna. Ta zmienna to jest taka zimowy park miniatur i jakieś tam zimowe atrakcje. No a później to były po prostu już różne takie ciekawe rzeczy dla dzieci, ale to na pewno takie w klimacie Montessori na 2-3 godziny, ale fajnie można było odpocząć. Kolejną część dnia, słuchajcie, spędziliśmy już sobie pod Burj Khalifa i te budynki naprawdę są fenomenalne, oświetlenie i tak dalej. To miejsce jest po prostu piękne i warto je odwiedzać codziennie, no i po prostu napawać się tymi widokami, bo one są naprawdę fenomenalne. To oświetlenie razy świateł na Burj Khalifa, one są po prostu piękne. No, jakby tam warto było wracać kilka razy i my kilka razy tam byliśmy, bo to, co oni po prostu puszczali w tym miejscu, to było świetne. Kupa turystów, naprawdę fajnie, jakby no, można było kupić kawkę w Starbucksie i po prostu napawać się tymi widokami. Ponoć jakby te najlepsze pokazy laserów i dźwięku na Burj Khalifa właśnie są po Nowym Roku przez tam 3 miesiące, ale później tutaj też coś jest, także naprawdę warto. W kolejnych dniach byliśmy na zwiedzaniu Abu Zabi i początek to w ogóle była przystanek, gdzie powiedzieli, że stacja benzynowa, zatrzymamy się na toaletę. Mówię, moja stacja benzynowa. Ona była zrobiona w klimacie Mad Maxa, po prostu tyle zdjęć, ile zrobiłem na stacji benzynowej, nie zrobiłem nigdy. I naprawdę było wszystko zrobione w klimacie Mad Maxa, od pojazdów, które tam stały poparkowane, po sam budynek stacji benzynowej, o właśnie no to było fenomenalne. I co? Meczet Szejka Zajeda, chyba tak. No to taki w Abu Zabi, no jakby obowiązkowe miejsce do zwiedzania. W ogóle no, jeden z niewielu meczetów, których jako niewiarni możemy zwiedzać. Fajne miejsce, naprawdę super. Faktycznie jest gigantyczny, no i to jest tak jak zwiedzanie Pałacu Apostolskiego, więc naprawdę warto. Dywan, na którym muzułmanie się modlą, no jest gigantyczny, po prostu wielki dywan, wielka sala. Te żyrandole też robią naprawdę piorunujące wrażenie. One są z kryształami Swarowskiego, z tego co wiem. No to wszystko jest złocone i tak dalej. No jest po prostu na bogato. I warto ten meczet zobaczyć. Jeżeli chodzi o ubieranie się właśnie, bo pewnie się tam jako kobiety się mogą zastanawiać, to tak naprawdę no, trzeba te normy spełniać, ale widziałem kobiety, które zwiedzały to w bluzach z kapturem, więc jakby to przechodzi, tylko po prostu no, zdjęcia wyjdą gorsze, ale wcale nie trzeba mieć tej abai. Później byliśmy
na zwiedzaniu Abu Zabi w jakimś takiej wiosce pokazującej Emiratczyków, jak oni kiedyś tam żyli, no takiej przygotowanej, fajne miejsce, pasły się wielbłądy, no można było sobie zobaczyć właśnie jakąś taką wioskę w starym stylu, naprawdę fajna rzecz. Sky Tower, słuchajcie, my byliśmy na Sky Tower. No, też fajne miejsce, właśnie takim tarasem szklanym. Nasze dzieciaki zjeżdżały ze zjeżdżalni, tam z jednego piętra na drugie, po zewnętrznej części tego budynku. To też jest na przystanku Burj Khalifa. Fajna rzecz. Byliśmy też w Miracle Gardens. Fajna sprawa, naprawdę ogród jest piękny. On jest czynny od października do marca. No później kwiaty no nie rosną już w tym klimacie i naprawdę robi to fajne wrażenie. No chodziliśmy chyba z 3 czy 4 godziny. To akurat był już kolejny dzień naszego zwiedzania. Wioska Smurfów, no po prostu rewelacja. Te kwiaty w ogrodach botanicznych w Polsce jest większy wybór kwiatów i to nie ma tak, że tu jest jakby, nie wiem, milion gatunków, no ale one są zrobione naprawdę w fajnym pomyśle, bardzo fajnie ułożone i to wszystko jakby jest scenarium znowuż do tego, żeby sobie porobić zdjęcia na społeczności, na Insta, na Face'a, bo chyba to jest taka koncepcja po prostu. Natomiast naprawdę można tam 3-4 godziny chodzić. Naszym dzieciakom się podobało. Było to zrobione super. A wieczorem tego dnia pojechaliśmy do Global Village i to jest takie miejsce, gdzie można oprócz tego, że kupić różne tam rzeczy, to zobaczyć też kuchnię z całego świata. Przy czym te kuchnie z całego świata, to umówmy się, tam Europa to są tam 2-3 miejsca, gdzie można kupić jakiś tam makaron, pizzę i coś tam innego, a to bardziej jest takie ukierunkowane na te okolice tej Azji, czyli tam kuchnia indyjska, pakistańska i tak dalej, ale o, widzicie na przykład, no super to jest zrobione, krzywa wieża w Pizie, tam obok jakiś tam Big Ben i tak dalej, tu jakieś chińskie dekoracje, ale robi to wszystko wrażenie, bo to jest po prostu gigantyczne, tak? I tych restauracji, knajpek, knajpeczek i stoisk z jedzeniem jest cała masa. Akurat tam pojechaliśmy w ten sposób, że pojechaliśmy taksówką, bo to jest 10 km Miracle Garden oddalone od Global Village. Nie opłacało się jechać autobusami, bo to pół dnia by zajęło. No właśnie, pokazy, tańce, no naprawdę jakby rewelacyjne miejsce i bardzo fajnie tam się spędzało czas. I co? Aha, zwiedzanie z Starego Dubaju, czyli Dairy, tak? Tam też pojechaliśmy metrem i najpierw ten Gold Souk, czyli targ złota, gdzie był największy pierścień na świecie, ponoć wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, no ma certyfikat, ale to nie wygląda jak pierścień, tylko będzie jak złoty pas. O, właśnie tu widzicie, no, wygląda to jak złoty pas, niż jak pierścień, ciężko by to było nosić na ręce, bo to ma z pół metra wysokości. Faktycznie było tam sporo tych stoisk ze złotem, nie wiem, nie interesował mnie zakup, ale oprócz tego pełno różnych stoisk z pamiątkami, czyli tak naprawdę stoiska ze złotem, stoiska z pamiątkami, stoiska ze złotem, stoiska z pamiątkami, i czekoladą i tak dalej. I oprócz tego właśnie tego Gold Souku, czyli tego targu złota, tego dnia też zwiedzaliśmy targ z przyprawami. Tam również były oprócz przypraw jakieś tam właśnie tak jak widzicie ubrania, pamiątki, ale tych przypraw też naprawdę było sporo. Ja kupiłem sobie akurat kardamon. I cóż, no jakby naprawdę wybór niesamowity. Tam można było nawet kupić szafran. Później popłynęliśmy taką starą łódką, gdzie za 1 dirhama można się było przepłynąć 3 minuty i przepłynąć ten kanał, który dzieli właśnie Deirę na pół. Przepłynęliśmy na drugą stronę, tam też był jakiś General Souk, czyli to taki był już targ chyba z wszystkim. Fajnie się przypomnieć taką łódką, bo to naprawdę klimatyczne w ogóle było. Taki pan jakiś tak przebrany w jakiś strój takiego starego, nie wiem, Emiratczyka, Dubajczyka i pospacerować właśnie po tej, że tak powiem, starówce Dubaju. Chociaż tu starówka to jest mocne słowo, bo w naszych realiach starówka to jest coś, co ma 500 lat czy 600, a w Dubaju starówka to jest coś, co ma 70 lat. No ale jakby można było zobaczyć taką, powiedzmy, zabudowę trochę starszą. Tam nie ma drapaczy chmur. Oni to tak trochę chyba z tego, co gdzieś znalazłem, to sztucznie utrzymują. Czyli po to, żeby nie wszystko w Dubaju to były drapacze chmury, to żeby sobie mógł człowiek z zachodu przyjechać i zobaczyć starówkę, to ma starówkę. Plaża. Też byliśmy, słuchajcie, na plaży i
No, plaża jak to plaża, szeroka, żółty piaseczek. Są plaże po prostu ogólnodostępne, na których można się spokojnie poopalać, poodpoczywać. Są plaże hotelowe, są plaże, gdzie można wynająć sobie łóżko za około tam 600 dirhamów, czyli 600 zł, tak naprawdę, że prawie 700 i poleżeć na łóżku, gdzie jest już prysznic, nawet basen i jakieś tam dostępne napoje. Aha, no i właśnie, później po plażowaniu poszliśmy na to koło, czyli ten Dubai Eye i to koło jest naprawdę świetnym punktem widokowym, bo siedząc w tej gondolce spędzamy tam 40 minut. Wjeżdżamy na to, ono w ogóle się nie zatrzymuje. To nie jest tak, że jakby gdzieś tam ktoś to zatrzymuje, ono się kręci cały czas i to jest takie właśnie powolutkie kręcenie i widzimy właśnie palmę, czyli tą Jumeirah i Jumeirah Beach i możemy po prostu no, z punktu obserwacyjnego tego koła sobie na to popatrzeć. My tam kupiliśmy ten bilet rodzinny i się przejechaliśmy. W ogóle to było fajne, bo te gondolki są naprawdę wielkie, a jechaliśmy chyba my i jeszcze jakaś trójka turystów, więc to naprawdę było super. Aha, byliśmy też w tym Mall of Emirates, żeby zobaczyć stok. Naprawdę nie chciałem na nim jeździć, bo stwierdziłem, że on tam, no to jest raz, że drogi, dwa, że ten stok jest krótki, więc będąc z Polski, no to nie jest taki fan. No w tej samej cenie, co tutaj 3 godziny jeżdżenia, to można mieć wycieczkę do Zieleńca. Ale warto się przejechać. Słuchajcie, polecam parki rozrywki. My byliśmy w dwóch, czyli w Warner Brosie i w Ferrari World. Warner Bros. Naprawdę kapitalny dla dzieciaków. Co prawda te bajki to w ogóle nie są bajki, które teraz dzieci oglądają w telewizji, więc dla naszych dzieci bajki Warnera były takie trochę obce, bym powiedział, tak? One nie oglądają już Toma i Jerry'ego, ani nie oglądają tam jakichś innych rzeczy, natomiast ja się bawiłem fenomenalnie. No i na Warner Bros. To też jest Batman, więc jakby te rzeczy z Batmana były też kapitalne. Ale to jest jednak taki park rozrywki, w klimacie Warnera, czyli jakby no niby jest zrobiony dla dzieci i tu w ogóle najlepiej bawiły się moje dzieciaki, bo zarówno 7-latek, jak i 10-latek. Jakby wszystkie te atrakcje akurat były dla nich, tak, że mogły sobie spokojnie z nich korzystać. No klimat kapitalny i słuchajcie, wykonanie tego w ogóle było rewelacyjne, czyli wszystko z najdrobniejszymi szczegółami dopieszczone. Nawet to niebo, no po prostu to jest wszystko zamknięta hala, tak? Ale ona jest gigantyczna i to jest na cały dzień chodzenia. My tam dojechaliśmy autobusem. W ogóle jak kupisz bilet do takiego parku, to możesz darmowym biletem dojechać sobie do tego parku z Dubaju, więc to jest właśnie rewelacja. I te autobusy, o właśnie widzicie, one mają takie oznaczenia Wyspa Yas, bo to jest na wyspie Yas po drodze tak naprawdę między Dubajem a Abu Dhabi. Jeżdżą, jest ich 16 linii z Dubaju i po prostu trzeba sobie znaleźć. Ja zostawię link w ogóle do rozkładu, mam nadzieję, że jakiś czas będzie działał. I tak samo do Ferrari World pojechaliśmy. Przejechaliśmy się tą formulą Rossą, tak, która rozwija prędkość 250 km na godzinę i przyspiesza do tej prędkości w 4,5 sekundy. Przejechaliśmy tymi rollercoasterami wewnętrznymi, one były świetne, ale nasz syn, który ma 7 lat, trochę się tam nudził, tak. Pooglądał sobie właśnie bolidy, jakby te inne rzeczy, które były dla takich mniejszych dzieci, no i było też troszkę, tak. Natomiast jakby, no to jest taki park, bym powiedział, dla tych dzieci od 130 cm wzrostu, bo mając 130 cm wzrostu faktycznie wtedy wszystko jakby można poczuć i przyznam szczerze, że cały dzień to było i tak mało, tak? Nasz 10-letni syn za to po prostu był zachwycony. Jeżeli chodzi o takie inne rzeczy, które zobaczyliśmy w Dubaju, no to chociażby wypożyczalnia samochodów, gdzie stały właśnie Rolls-Royce, no po prostu Lamborghini i tak dalej. Pan zaproponował mi wypożyczenie samochodu, powiedział, że 15 000 dirhamów za godzinę i mogę mieć Royce'a. Nie miałem akurat drobnych w portfelu. Czy nieoczywiste atrakcje, słuchajcie, no po prostu gadający robot, który stał na stacji metra i udzielał porad, jak i gdzie dojechać z którego przystanku na który. No naprawdę świetne.
Można było sobie z tym robotem porozmawiać, więc jakby takich nieoczywistych atrakcji podczas zwiedzania Dubaju też było pełno i nasze dzieciaki były zachwycone. Kilku rzeczy nie zrobiłem i jakby pewnie jeszcze do Dubaju wrócę. Na Burj Khalifa nie wjechaliśmy. Stwierdziliśmy, że po Sky Tower po tym kole to nie pojechaliśmy. No i niestety Museum of Future, tak? Tylko byliśmy na wejściu, bo to jest przystanek w ogóle, można sobie tam wejść i zobaczyć na przykład Robopsa, ale nie zdążyliśmy kupić biletów, je trzeba kupić znacznie wcześniej, za późno się za to wszystko zabraliśmy, nie starczyło nam czasu, byliśmy 10 dni, słuchajcie, a są rzeczy, których nie zobaczyliśmy, więc tutaj to po prostu tylko z walizkami już jadąc na lotnisko wysiedliśmy, żeby zobaczyć, jak w ogóle zrobić sobie parę zdjęć pod wejściem i zobaczyć, co tam jest, co tam jest po prostu na wejściu, bo też na wejściu są te rzeczy i można sobie spokojnie to zobaczyć, tak? Czyli no po prostu taki wabik na turystę. Natomiast tam jest pełno ludzi, w ogóle te bilety trzeba kupować z dużym wyprzedzeniem, więc jeżeli myślicie o Museum of the Future, to po prostu ogarnijcie sobie to znacznie wcześniej. I cóż, słuchajcie, to już jest jakby koniec. Ja zostawiam więcej linków niż 2 w tym pierwszym komentarzu. Zobaczcie, co Wam się może z tego przydać. No naprawdę polecam Dubaj, bo to jest coś innego. Żeby nie było tak, że to jest sam miód, no jakby moje serce krwawiło, jak widziałem las w Abu Zabi, tak, za petrodolar wyhodowany. No jakby ekologia to nie jest coś, nad czym oni się zastanawiają, ale i tak jest to jakby nietypowe miejsce na ziemi, takie no naprawdę warte odwiedzenia i nam 10 dni z dzieciakami nie starczyło. Pewnie jakbyśmy byli parą, to byśmy przyspieszyli troszeczkę i zwiedzając jakby Dubaj dalibyśmy radę zobaczyć wszystko. Z racji tego, że z dziećmi zwiedza się troszeczkę wolniej, no to jeszcze mamy taki niedosyt i pewnie jeszcze dobry tydzień by nam się przydał, żeby zobaczyć właśnie kilka dodatkowych atrakcji. Parki, rozrywki, słuchajcie, nie byliśmy w Legolandzie, ale to dlatego, że w Legolandzie byliśmy w Bawarii, więc jakby w Niemczech, także to nas jakby nie interesowało. No i te wodne parki, rozrywki, które są w Dubaju, w Abu Dhabi, one ponoć też są kapitalne, no natomiast jakby styczeń to jest takie 25 do 28 stopni w środku dnia, ale wieczorami się robi trochę chłodniej, więc no to jeszcze nie był klimat na te wodne parki, rozrywki. To pewnie lepiej zobaczyć, myślę, że tak w kwietniu, maju, bo czerwiec, sierpień to w ogóle bym nie polecał jechania do Dubaju. Także to nam gdzieś tam zostało. No i co, słuchajcie, zmierzamy tym filmikiem ku końcowi. Proszę, subskrybujcie mój kanał, bo mi mega na tym zależy, żeby mieć jak najwięcej subskrybentów. Po prostu wtedy wiem, że to, co robię, ma sens i komuś się podoba. Dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki. Na komentarze zawsze odpowiadam chętnie. I na te bardziej krytyczne, i na te, gdzie po prostu piszecie, że dobra robota. Więc słuchajcie, trzymajcie się i mam nadzieję, że przy kolejnym filmiku mnie zobaczycie. Cześć!